Czajnikowy.pl. Dobra herbata. It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't let me stand. I scratch till my fingers go numb, but my skin never bleeds. A silent accomplice waits and feeds when I'm asleep. There's something that lives inside me. I promise I'll never let it end. Oh, it grows and divides inside me. It's making a home beneath my skin. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. W czym możemy pomóc? Nieładnie. Miałyśmy stolik na 15, ale jesteśmy wcześniej. Tak. Tamten, chyba że wolą Panie sobie zmienić na jakiś inny, ale zaklepany jest ten. Tu jest jeden za książkami, a tutaj są te trzy, także jak Panią wygodnie. Dobrze, dziękujemy. Dużym miłośnikiem herbaty był mój dziadek, który jakby lubił rooibosy jeszcze zanim były popularne, pijał lapacho. Oczywiście to nie są herbaty, ale również w herbatach różnych siedział, chociaż dość przypadkowo je kupował, ale cenił sobie herbaty trochę lepsze. No i zwykle przez niego też pijałem sporo takich rzeczy. No i później właśnie zacząłem sam już rozwijać te pasje i swoje smaki. Jak herbaciarni w Gliwicach? Koleżanka przyprowadziła mnie pierwszy raz, gdy byłem jeszcze dawno temu na studiach. W herbaciarni bywałem bardzo często i byłem już rozpoznawalnym klientem, no i jakoś w ten sposób się dowiedziałem, że ktoś by się tam przydał, więc złożyłem CV, które zresztą przechowuje się tam do dzisiaj, bo było przekomiczne, napisane w parku na kolanie i zdarzało mi się przyjść 5 minut przed zamknięciem i jakby jeszcze namówić obsługę, żeby mi zrobiono herbatę, bo nie wytrzymam. A co kupowałeś na początku? Moja pierwsza herbata, jaką wypiłem w gliwickim czajniku, to był mały Budda. To pamiętam do dziś i no, może nie jestem już miłośnikiem aromatyzowanych mieszanek, ale jako początkujący chciałem skosztować czegoś smakowego i wciąż cenię tę mieszankę bardzo. Choć no, muszę przyznać, że nie często już ją pijam, ale jednak jedna z moich ulubionych, jeśli chodzi o aromatyzowane, bardzo mi trafia. Czyli Polecam. Nie, to jest. A, jest. No dobra, dobra. A to ja muszę jeszcze poszukać, to ty wybierz. Nektar bogów, tak? To ja poproszę nektar bogów, tak. Wystrój herbaciarni to jest zlepek wielu rzeczy. Wiele osób postrzega to jako po prostu wystrój orientalny. No, nie zauważa, że tutaj staramy się jednak mieć osobne różne kultury. Jest coś z Japonii, coś z Chin, coś z Indii, pojawia się jakaś Malezja, Tybet, przeróżne rzeczy. Także no, skąd się to bierze? Targi staroci przede wszystkim, aukcje internetowe, gdzie można dorwać różne takie ciekawostki. Część rzeczy mamy sprowadzane z zagranicy bezpośrednio, część rzeczy udało się gdzieś kupić, niektóre rzeczy ktoś nam w prezencie przynosi, bo uznał, że dobrze by tu wyglądały. Także no, nie jest to tak, że znajduje się miejsce, w którym się kupuje cały wystrój herbaciarni naraz, tylko jest to po prostu zlepek, który powstał przez długie lata kolekcjonowania. Te malutkie czajniczki to jest akurat zbiór, który jest owocem wizyt na targu staroci, ponieważ tam szukając czegoś do herbaciarni zwykle kupuję sobie taki malutki czajniczek, który mnie wzrusza, rozczula i tworzy już całkiem fajny zestaw, ale nie mają one żadnego zastosowania. Kolekcjonowałem minerały onegdaj, ale różne z tym były przygody. W każdym razie moja kolekcja wciąż jest, ale no, spakowana na strychu, już nie jest wyeksponowana, no bo nie ma warunków i przestrzeni do tego. Jakby zbierałem różne rzeczy związane z rekonstrukcją średniowiecza, no ale to też już leży gdzieś schowane, bo nie ma czasu jeździć na... kolekcję musiałeś porzucić na rzecz herbaciarni? Nie, na rzecz dorosłego życia.
kiedy się było na studiach i kiedy się pracowało, tylko jako pracownik nie było tylu obowiązków, no to można było się zajmować przeróżnymi rzeczami i gromadzić. No, jednak kiedy człowiek zaczyna mieszkać w malutkim mieszkanku w centrum miasta, okazuje się, że nie ma możliwości, żeby tam gromadzić 200 czy 300 okazów minerałów, do tego średniowieczną zbroję, toporki i inne takie rzeczy, które czekają właściwie na kolejny sezon rycerski. There's something that lives inside me. I promise I never let it out. Oh, it grows and divides inside me. It's making a home beneath my skin. Jak to jest, jak hobby zamienia się w pracę? Niesamowite. Nie, naprawdę super. Generalnie uważam, że prowadzenie w ogóle firmy, lokalu gastronomicznego absorbuje do tego stopnia, że jeśli się nie kocha tego, co się robi, to się po prostu zwariuje. Jest to ciężka praca od rana do wieczora, bez praktycznie dni wolnych, takich w 100% wolnych. Nawet jeśli się nie jest w pracy, to i tak trzeba o tym myśleć, załatwiać, masa stresu, masa papierkowej roboty, no i masa fizycznej roboty również, także bez miłości do tego, no, człowiek by się wypalił bardzo szybko. Można by powiedzieć, że jest pewnie wiele osób, które otwierają firmę i zamykają ją wkrótce, bo nie dają rady. I to właśnie dlatego, że ta firma jest nastawiona bardziej na zarobek niż na realizowanie pasji. No, ja mam to szczęście, że akurat firma, którą mam, realizuje moją pasję i mogę się temu poświęcić i nie zdarza mi się nawet źle myśleć o swoim losie. Księgowości nie robię sam, ale mimo wszystko muszę wszystko przygotować, policzyć, zatowarować lokal, zrobić zamówienia od kilku różnych dostawców, także no jest w tym trochę zachodu. Przelewać różne rzeczy, wielu terminów trzeba dopilnować, pamiętać, także no wsiąkam do biura dość często. Zdarza mi się obejrzeć na przykład jakiś nowy filmik czajnikowy, którego jeszcze nie widziałem, no bo ja oczywiście błaznuję przed kamerą, a później muszę czekać, aż to będzie dopiero w internecie i bardzo często mi się zdarza w ogóle nie widzieć wcześniej efektu końcowego, także jak mi się uda dostać wcześniej ten filmik, to oglądam jak najbardziej, ale nie mam czasu oglądać jakichś starszych naszych filmów, czy czytać komentarzy, staram się odpisywać na maile osób, które do mnie piszą, często widzów, klientów, ale no też są z tym zaległości czasem, no bo przychodzi kilkanaście maili na przykład, no i no nie mam czasu każdemu odpisać niestety na jego pytania, a pytają wszyscy bardzo często o różne rzeczy i to nie są jakieś głupie pytania, bo często przysyła się do mnie, widzę w ogóle zdjęcia opakowań herbat, pokroju dostałam herbatę z Chin od znajomego i nie wiem co to jest, może pan pomoże. No to jest trudne często, bo no, czasem są to zwykłe herbatki, ale czasem trzeba jednak przeprowadzić poważne dochodzenie, żeby znaleźć co to akurat jest, ale staram się odpisywać na wiadomości. Dzień dobry panią, w czym możemy pomóc? A jak długo panie chciałyby zabawić u nas? Godzinę? Z godzinkę, no właśnie. Godzinkę, czyli do 16. No, podest arabski miałbym dla pani. Zapraszam. Byłoby to tutaj. Proszę uważać na głowę, bo parę osób już gruchnęło w tę lampkę. Mam nadzieję, że się nic nie stanie. Muszę ją powiesić wyżej. No, masa śmiesznych rzeczy się tutaj zdarza, no ale pamiętam, że raz obsługiwałem klientów jeszcze w gliwickiej herbaciarni i no, był dość spory ruch i chciałem się bardzo śpieszyć i tak wyskoczyłem z podestu, że uderzyłem głową w sufit i zalałem się krwią, przez co jakby siedziałem z opatrunkiem na głowie w kuchni i nie mogłem biegać. No i w sumie no jest to trochę tragiczne, ale było dość śmieszne moim zdaniem. No, wesoła sytuacja. Pamiętam, że bardzo mnie rozbawiła sytuacja, w której
młodzież zawsze chciała zamawiać sobie u nas fajkę wodną, no i na różne sposoby próbowali się jakoś przekonać nas do tego, nawet jeśli byli niepełnoletni. No i pamiętam, że ja miałem swego czasu taką opinię jako tego najbardziej rygorystycznego i kontrolującego kelnera w herbaciarni. No i nawet zdarzyła się sytuacja, w której na mój widok grupa młodzieży, w ogóle zbliżając się do herbaciarni, gdy zobaczyli, że ja jestem w pracy, zrezygnowali w ogóle z wejścia, mówiąc: to pokurzone. I odwrócili się na pięcie, poszli dalej. Ja z przyjemnością zawsze pomagam i opowiadam, ale jeśli ktoś mnie nie pyta, to zakładam, że potrafi się tym posłużyć. No i dochodzi do różnych sytuacji zabawnych, gdzie na przykład klienci, dostając termos z wodą, aby dolewać sobie do Matero, gdy piją yerbę, wybierają, bombiją susz z Matero do kubeczka, który jest wieczkiem termosu. Następnie zalewają to w ten sposób. Byli klienci, którzy za pomocą bombili zjadali susz jak łyżeczką. Jednego pana widziałem, który pił normalnie yerbę tak jak należy, ale za to gorącą wodę, którą miał do dolewania z kubeczka będącego wieczkiem, zapijał tę yerbę. Każdy łyk zapijał kubeczkiem wrzątku. Mamy na przykład owocóweczki, tu już zupełnie bez herbaty. To jest fajne na wieczór, bo nie ma kofeiny, nie pobudza, to jakoś nie daje kopa. Pomarańcza, grejpfrut, pieprz. Także na przykład coś takiego. O, to też fajne, nie pan nie ustawia. Robimy kubkę. Mieszankę na biało. Białe herbaty bardzo zdrowe, masa przeciwutleniaczy. Tutaj róża, truskawka i biała czekolada. Napar jest dość zapach jest dość intensywny, napar wychodzi trochę słabszy. Polecam Earl Greyowe muffinki prosto z cukierni. Dość nietypowo, bo Earl Greyowa polewa, także rzadko można skosztować. Zaczęły być rozpoznawalny, co mnie bardzo zaskakuje. Zaczepiają mnie ludzie w mieście, zaczepiają mnie ludzie tu. Dostajemy propozycje w ogóle różnych rzeczy przez internet, mailowo, propozycje spotkań z fanami, propozycje w ogóle spotkań jakichkolwiek, nawiązania jakiejś interakcji. Pamiętam, że spotkałem kiedyś klienta, nie wiem, czy był moim klientem, no spotkałem go na Śląsku, więc możliwe, ale zdecydowanie znał mnie bardziej z internetu i przybiegł do mnie, powiedział: nie wierzę, pan czajnikowy, muszę sobie z panem zrobić zdjęcie, znajomi nie uwierzą. No i było to dla mnie coś naprawdę nowego, bo jestem zwykłym facetem i dziwi mnie, że ktoś chce sobie zrobić ze mną zdjęcie. Znajomi i rodzina po pierwsze przestali parzyć mi herbatę. W ogóle od kiedy się wkręciłem w te herbaty do tego stopnia, że stało się jasnym, że nie pijam ekspresówek, to zauważyłem wielką konsternację, gdy przychodzę gdzieś w gości i no, wszyscy wiedzą, że nie piję ani alkoholu, ani kawy, więc nikt mi tego nie proponuje już od lat z automatu. No i pozostaje do zaproponowania herbata. Wiele osób wie, że też omijamy różnego rodzaju jakieś gazowane napoje i tak dalej, więc w sumie no, temu facetowi można zaproponować tylko herbatę albo wodę. Tylko jak zaproponować mu herbatę, skoro mamy herbatę X z marketu w szafce i nie ma nic innego i co my mu zaparzymy, także zwykle są śmieszne sytuacje w związku z tym. No, zdarzają się też zabawne sytuacje w lokalu, kiedy pojawiają się osoby, które przyszły tutaj na przykład dzięki temu, że widzieli mnie w telewizji i pamiętam, była tutaj taka para starszych państwa. No i już od progu pan zapowiedział, że herbaty nie lubi i że przyszedł tu tylko dlatego, że jego małżonka ogląda mnie regularnie w tej telewizji i tylko ciągle mówi: chodź do tej herbaciarni i chodź do tej herbaciarni. No więc przyszliśmy. No i właśnie obok niego stała taka mała, niewysoka, urocza, starsza pani, która była tak ucieszona i uśmiechnięta na mój widok, że naprawdę myślę, że ta wycieczka do tej słynnej herbaciarni tego pana z telewizji miała dla niej duże znaczenie. Bardzo sympatycznie też zachował się pan, który jak zapowiedział, herbaty nie pija, a jednak znalazłem coś, co mu naprawdę smakowało. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You
suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything we've seen. In this sterile room with blinding lights and faces pointing down. I only wanna scream, but still I just can't make a sound. Now hold my hand. No jak się robi herbaciarnię? Przede wszystkim jest to punkt gastronomiczny, stąd wszystko według najlepszych zasad higienicznych, sanitarno-epidemiologicznych. Odbiór sanepidu pełny musi być. Mamy o tyle prościej, że nie robimy tutaj jedzenia jeszcze. Ale póki co tylko herbata, także wszystko się skupia w obrębie baru. No i co musi być? Przede wszystkim wygodne miejsce do parzenia herbat, wygodne miejsce do przechowywania herbat, wygodne miejsce na te wszystkie czajniki. No i lokal musi być duży. To jednak wychodzi w praktyce, ponieważ podesty zajmują znacznie więcej miejsca niż zwykłe stoliki. Na jakimś tam konkretnym metrażu można by zrobić z 10 stolików i przyjąć 20 osób jednocześnie, a tymczasem podesty uda się zrobić tam 2 plus 1 stolik. No i kiedy przyjdą 3 zakochane pary, zajmują jeden podest, drugi podest i stoliczek, lokal jest pełen, właściwie prawie nikogo nie ma. Także no, herbaciarnia wymaga jednak sporego metrażu, jeśli chcemy bazować na tym tradycyjnym herbacianym wystroju. A powinno tak być, ponieważ sama herbaciarnia zaczyna być już w Polsce rozpoznawalnym miejscem, tak jak knajpa, pizzeria, bar, pub, kawiarnia, taki pojawia się właśnie w tym gronie herbaciarnia i wiele osób słysząc herbaciarnia ma przed oczami już te podesty, różne herbatki, niziutkie stoliczki, ciemne światło i orientalne klimaty. Także to jest istotne. No poza tym, cóż jeszcze musi być w herbaciarni? No na pewno zorientowana obsługa, ponieważ no, może się wydawać, że herbata to coś takiego prozaicznego i codziennego, tymczasem no jest tego dużo, jest to skomplikowane, jest to bardzo szeroki temat, no i musimy być no, kompetentni. W branży herbacianej bardzo mnie drażni brak kompetencji i no, stawiam na to, żeby jednak ludzie wiedzieli, którzy tutaj przychodzą, że tak, którzy tutaj przychodzą, żeby wiedzieli, że są obsłużeni no, w miarę profesjonalnie, chociaż że no, znamy się rzeczywiście na tych herbatach, potrafimy je zaparzyć jak należy i podać jak należy i właśnie dlatego zależało mi też na tym, żeby czapan był na widoku i żeby każdy mógł zobaczyć, jak powstaje jego herbata, żeby tutaj nie było wątpliwości, że używamy jakichś podejrzanych rzeczy, bo pamiętam kiedyś klientki starszej daty były oburzone, zamówiwszy sobie zieloną herbatę, bo nigdy takiej nie piły. No i to osoby, dla których herbata to jest po prostu brązowy napar w filiżance. No i gdy dostały zieloną herbatę aromatyzowaną, żółciutką, klarowną i o aromatycznym zapachu owoców, stwierdziły, że to jest oszustwo i zarzucały nam, że jest to ciepła woda z dodatkiem aromatu do ciasta i że w ten sposób, oszukując klientów, na pewno nie zrobimy pieniędzy i że jest to skandal. No, panie nie dały sobie wytłumaczyć, że tak wygląda herbata zielona i tak jest zaparzona i tak musi wyglądać. No i właśnie, żeby nikt nam nie zarzucił, że dodajemy do wrzątku po prostu aromatu do ciasta. Herbaty są parzone na oczach klientów i z najlepszych dostępnych nam mieszanek. W sumie to najmniej, bo znaczy w ogóle ta herbata nie jest gorzka, jak się ją dobrze zaparzy, także tu może pani śmiało każdą zamawiać. Czerwona ma taki dość charakterystyczny, ziemisty, wyraźny smak. Zielone są raczej takie bardziej świeże, przyjemne. No a czarne, jak pani nie lubi, to nie polecam. Mamy też rojbosy, napary owocowe, są herbaty białe, jest Honeybush, który bardzo odpręża. No co, no odcinek to jest. I to jest dzisiaj o 18, tak? Nie, ale 19. No i internet i książki. Przygotowuję się do odcinków różnie. Do niektórych, szczerze mówiąc, nie trzeba, ale do niektórych jednak trzeba trochę poczytać. Także no, internet źródło wiedzy, ale często wprowadza w błąd. Także trzeba to umiejętnie i przesiać przez sito, bo często można znaleźć takie rzeczy, które no powiedzmy nie są poparte jakimiś autorytetami naukowymi ani herbacianymi, także po prostu jakieś tam rzeczy, które ktoś po prostu napisał. Także no, z internetem, szczerze mówiąc, jest trudniej, żeby znaleźć jakąś wiedzę na ten temat, ale no oczywiście staram się do odcinków być zawsze przygotowany. No zależy, o czym jest temat akurat.
No branża herbaciana, no bądźmy szczerzy, no nie jest to coś, z czego naprawdę można odkładać krocie, jeździć po całym świecie, rozwijać się drogimi samochodami i nie wiadomo ile pieniędzy odłożyć. Można wiązać koniec z końcem, czasem kiepsko, trzeba się pozapożyczać, ale z drugiej strony mamy to, że jest naprawdę satysfakcja z każdego dnia i robimy to, co kochamy i nie musimy siedzieć w krawacie, w biurze i wysłuchiwać kolejny raz niezadowolonego szefa. Nie musimy robić tego, co nam ktoś każe. Możemy każdy dzień spędzać tak, jak to kochamy. Tyle, że nie możemy jednak liczyć na to, że będziemy bardzo bogaci przez to. Także albo pieniądze, albo radość. Ja stawiam na radość.